Rozrost to tytuł projektu, który jest jednocześnie stroną internetową i interaktywną opowieścią. Jest to w zamierzeniu projekt edukacyjny skierowany dla dzieci i młodzieży. Ma on przez zabawę i interakcję przekazywać informacje, a także rozwijać wrażliwość na zagadnienia związane z przyrodą. Słowo rozrost oznacza osiągnięcie większych rozmiarów lub większej ilości. Rozrastają się na przykład miasta, relacje społeczne czy bazy danych. Ja jednak skupiłam się na mikroskopijnym świecie organicznym i na jego wpływie na ludzi. Moim celem było pokazanie, jak małe, niewidoczne procesy wpływają na naszą ludzką skalę. Po wejściu na stronę jako pierwszy ukazuje się komunikat powitalny. Poniżej znajdują się 3 animacje, które reprezentują każdą z 3 podstron: minerały, neurony i komórki. Po kliknięciu na pierwszą z animacji wychodzimy ze strony intro i przechodzimy do podstrony komórki. Najpierw jednak mamy możliwość obejrzenia animacji wprowadzającej. Wyjaśnia ona, jak rozrost komórek może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów. Człowiek jest skomplikowanym stworzeniem. Jego ciało ma wiele warstw i składa się z wielu komórek. Żyjemy dzięki temu, że komórka wie, jak się podzielić i wie, kiedy umrzeć. Potrafi to dzięki zapisanej w niej instrukcji, kodzie DNA. Ten kod może jednak ulec uszkodzeniu. Komórka rozmnaża się, ale nigdy nie umiera. Ten stan nazywamy rakiem. Po tym wstępie przechodzimy do gry. Pierwszą rzeczą, którą widzimy, jest pojedyncza komórka. Do interakcji służą przyciski w dolnej części ekranu, a klikając i przesuwając linię, można nawigować pomiędzy 2 ekranami. Te 2 widoki symbolizują 2 różne skale: skalę mikroskopijną i skalę ludzką. Żeby rozpocząć interakcję, należy wybrać jeden z 6 przycisków, które oznaczają czynniki rakotwórcze. Promieniowanie może doprowadzić do zmian w kodzie DNA, co sprawia, że komórka pomnaża się bez kontroli. Zamiast jednej komórki mamy ich już kilka. Metale ciężkie powodują osłabienie organizmu i wzmacniają komórki rakowe. Geny mogą oznaczać zwiększoną szansę na zachorowanie. Stres i przepracowanie mogą wpływać na obniżenie odporności, przez co organizm jest podatny na zmiany patologiczne. A także zła dieta, która może dostarczać substancji rakotwórczych. Gdy ponownie spojrzymy na to, co dzieje się w skali ludzkiej, zaobserwujemy zmiany. Rak zaczyna się odbijać na samopoczuciu i zdrowiu człowieka. Gdy klikamy na przyciski, zmienia się ich kolor i wysokość ich wskaźników, co reprezentuje siłę ich wpływu na rozwój raka. Oba światy zmieniają się więc równolegle i wpływają na siebie. Można więc samodzielnie kształtować dynamikę wzrostu i obserwować, co wywołuje dany czynnik. Razem ze stadium choroby stopniowo zmienia się też ścieżka dźwiękowa. Początkowo jest to melodia, która przeistacza się w jednostajny szum. W prawym górnym rogu znajduje się menu nawigacji. Możemy wyciszyć dźwięki na stronie, zresetować grę lub wrócić do strony intro. Po ponownym znalezieniu się na stronie intro możemy wybrać kolejną grę. Tym razem wybieram neurony. Postrzegamy i zapamiętujemy dzięki temu, że pewne komórki w naszym mózgu zwane neuronami potrafią wysyłać między sobą ładunki elektryczne. Żeby do tego doszło, muszą połączyć się ze sobą w sieć. Te sieci powstają, gdy uczymy się czegoś nowego. Niektóre z nich utrwalą się na dłużej dzięki skupieniu lub emocjom. Po tym wstępie wiemy już, jak w przybliżeniu funkcjonują neurony. Pierwszą rzeczą, którą zobaczymy na stronie, jest zbiór komórek, z czego 3 będą zalążkami nowych sieci neuronalnych. Można je rozwijać, klikając w wybrany punkt. Tak jak w poprzedniej grze możemy nawigować pomiędzy widokiem mikro i makro, przeciągając linię. Na drugim ekranie znajduje się wizerunek człowieka, w którego mózgu znajdują się owe komórki. Gdy wybierzemy jeden z punktów, uzyskuje on kilka nowych połączeń. Można też usłyszeć początkowo cichą ścieżkę dźwiękową.
W równoległym świecie również następuje zmiana. Człowiek spogląda teraz w innym kierunku. Oznacza to, że jego uwaga została skierowana na wybrany dźwięk, a informacje o tym dźwięku koduje rozwinięta właśnie sieć neuronalna. Wybraną sieć możemy dalej rozwijać, co prowadzi do wzmocnienia dźwięku. Możemy też rozwinąć kolejną sieć, która reprezentuje inny rodzaj dźwięku w mózgu. Każda ze ścieżek to inny punkt uwagi. Każde z drzewek możemy rozwijać i tym samym tworzyć własną kompozycję dźwięków o różnym natężeniu. Po wybraniu ikony resetowania możemy powrócić do stanu początkowego gry. Za każdym razem uzyskamy inną kompozycję ścieżek dźwiękowych. Ostatnia strona to opowieść o minerałach. Zaczynamy tak jak poprzednio od animacji wprowadzającej. Minerały były na Ziemi dużo wcześniej niż organizmy żywe. Używamy ich w budownictwie, elektronice, kosmetyce jako ozdoby. Ich kształt jest wynikiem wewnętrznej struktury. Minerały kojarzą nam się z czymś stałym i nieożywionym, ale nie powstałyby bez sił ciśnienia i temperatury, jakie daje Ziemia. Dzięki temu cząsteczki w płynnym środowisku mogą łączyć się, tworząc krystaliczną formę. W początkowym etapie widzimy pojedyncze cząsteczki latające w środowisku. Zamiast wizerunku człowieka, jak w poprzednich grach, jest tutaj miejsce na gest użytkownika. Żeby rozpocząć proces wzrostu minerałów, należy narysować linię, która jest interpretowana jako zmiana temperatury w czasie. Na brzegu ekranu znajduje się wykres, który informuje o tym za pomocą symboli. Gdy rysowanie zostanie zakończone, rozpoczyna się rozrost. Tak jak w poprzednich grach, możemy przesuwać ekran klikając i przesuwając linię. W zależności od tego, jaką linię narysujemy, możemy uzyskać inne rezultaty. Jej długość, pozycja i kąt rysowania mają wpływ na typ uzyskanego minerału.